Hej, dzisiaj jest bardzo sympatyczny dzień ze względu na wiadomości, jakie rano przeczytałem, a przeczytałem o tym, że Amazon prowadzi rozmowy z Pocztą Polską a propos tego, żeby rozpocząć dystrybucję w naszym oto pięknym kraju. I skoro to poważne media podają, to zakładam, że faktycznie takie rozmowy się toczą, a co za tym idzie? Za tym idzie to, że Amazon w końcu będzie normalnie, oficjalnie działał w Polsce. Ja to powiem głównie pod kątem osób, które chcą zarabiać przez internet, które chcą sprzedawać na Amazonie i wytłumaczę Ci, dlaczego to warto robić, jaka jest różnica między Amazonem a Allegro i dlaczego tak się cieszę z tego powodu. To może najpierw do tego użyję flamastrów, które kupiłem wczoraj na Allegro, ale jestem pewien, że nie jestem do końca pewien, ale mam nadzieję, że za kilka miesięcy będą to już rzeczy, które będę kupował tylko i wyłącznie na Amazonie. To może w skrócie, dlaczego mam coś do Allegro. Na Allegro handluję od 2007 roku, a na Amazonie od 2013. I na Amazonie zarabiam mniej więcej 100 razy więcej jak to, co zarabiam na Allegro. I nie mam takich problemów z Allegro, jak traktowanie mnie jako zła koniecznego, bo niestety Allegro przyzwyczaiło nas do tego. Te osoby, które handlują na Allegro, dokładnie wiedzą, o co chodzi. Od lat Allegro ma podejście do sprzedawców małych. Przepraszam, coś mi wpadło do oka. To mniej więcej albo kiedyś wywiad robiłem z panem Kozakiewiczem, który taki gest pokazał na Olimpiadzie w Moskwie. Z czego to wynika? To tak, żebyś wiedział, jaka jest różnica między Allegro a Amazonem. Allegro należy do chyba 3 funduszy finansowych. Właścicielem funduszu jest w zasadzie powiedzmy 1000, 5000, 10 000 osób. Wybierają sobie jakiegoś tam prezesa, jakiś tam zarząd. Fundusz zatrudnia jakiegoś tam prezesa do takiej firmy jak Allegro i co roku, co 2 lata jest albo nowy prezes, albo nowy zarząd i oni sobie wymyślają, co chcą, ale cokolwiek, co chcą, to chodzi o to, żeby oni jak najwięcej na tym zarobili, żeby fundusz jak najwięcej zarobił, żeby uczestnicy funduszu jak najwięcej zarobili, ale niekoniecznie, żeby sprzedawca na Allegro coś z tego miał. I mniej więcej od 3-4 lat Allegro skutecznie zwalcza małych i średnich przedsiębiorców, sprzedawców na Allegro, wprowadzając duże marki. Z tamtego tygodnia akcja, czy sprzed 2 tygodni, kiedy Allegro stwierdziło, że będzie inaczej naliczać prowizję. Jak ktoś to ogląda z Allegro, sorry chłopaki i dziewczyny, nie mam do Was pretensji, wiem, że tam tylko pracujecie. Jak przyjdzie Amazon, dostaniecie lepsze oferty, jestem pewien, że tam pójdziecie. A prezes niech się martwi, ale myślę, że mu dadzą nową robotę. Niemniej, jeśli ktoś mnie pyta, czy Allegro zniknie czy Allegro zniknie z rynku, nie zniknie. Nie zniknie. Ale jestem pewien, że przynajmniej 50% rynku straci w przeciągu 2 lat. Dlaczego? To może niech liczby powiedzą za mnie. Tak, to może wezmę stary i nowy dla porównania, żebym zobaczył, jak piszą. Dobrze, to niech będzie stary niech będzie Allegro. Zrobimy sobie, tutaj będzie, już widzę, że jednak wypisane. Dobra. Mamy Allegro i mamy Amazon. Widać coś? Średnio, muszę ładniej pisać. Dobrze. To popatrzmy tylko na same liczby. A to w ogóle, o czym w ogóle mówić? No ale niech będzie. Popatrzmy na Allegro. Pod kątem pracowników. Na Allegro jest 1,9 tysiąca pracowników na dzień dzisiejszy. Na Amazonie jest 750 000 pracowników. I tylko te liczby robią robotę, że chociażby Allegro nie wiem, co robiło, nie wiem, jak kombinowało, nie ma szans z Amazonem. Dlaczego? Dlatego, że Amazon ma takie zasoby gotówki, że wystarczy, że kichnie i Allegro zniknie na tej zasadzie. Dlaczego? Bo zobaczysz za kilka miesięcy, jak dogadają faktycznie z pocztą, będą reklamy wszędzie, gdzie się da. Ludzie zaczną kupować, zobaczą, jak to jest fajne, zobaczą dodatkowe usługi w postaci Prime, co Allegro stara się kopiować przez swój system Smart, tylko że na Amazonie jest Prime, są usługi dodatkowe w postaci
serwisów z rozrywką, dosłownie tak. I Amazon naprawdę dba o klientów. Jako sprzedawca na Amazonie widzę, jak to wygląda. O wiele bardziej dba, jak dba Allegro. I w związku z tym klienci to zauważą. Jeden będzie drugiemu powtarzać i to wszystko się będzie szybko dziać. To popatrzmy jeszcze na liczby. Na Amazonie, to zróbmy sobie czerwonym na Amazonie. Na Amazonie mamy 600 milionów produktów, 600 milionów, a na Allegro jest tych produktów 100 milionów. I teraz ty popatrz pod kątem może nie sprzedawcy w tym momencie, ale odbiorcy, jako osoby, która kupuje coś przez internet. Jeśli masz sklep spożywczy typu Żabka, mały taki osiedlowa, taka Żabka sobie stoi, a po drugiej stronie ulicy stoi Biedronka, Lidl albo inny tam tego typu sklep, no to gdzie pójdziesz na zakupy? Pójdziesz tam na zakupy, gdzie masz większy wybór. Prosta sprawa. W ogóle 2 tygodnie temu też prezes nowy Allegro ogłosił, że w tym roku chce, żeby było około 160 000 sprzedawców na Allegro. Myślę, że po tych dzisiejszych wiadomościach zacznie się zastanawiać, co by tu zrobić, żeby może jednak zadbać o tych małych sprzedawców, a nie utrudniać im życie, ile się da. Dobrze, to liczby mówią tutaj dużo za siebie. I teraz to jest tak naprawdę najważniejsze, co Ci powiem. Amazon ma w Polsce 8 centrów dystrybucyjnych. Jakoś nie najlepiej piszę te pisaki. 8 centrów dystrybucyjnych, 8 centrów logistycznych. Co to oznacza dla osoby, która sprzedaje? To znaczy, że jeśli sprzedajesz taki pisak na Allegro, to musisz albo sam biec na pocztę i to wysłać, albo mieć firmę, która Ci to załatwi. Tak masz w przypadku Allegro, czyli robotę. A w przypadku Amazona masz tak, że wysyłasz paletę z tym, albo nawet tylko 5 pisaków do centrum logistycznego i Amazon dostarcza to za Ciebie. Czyli Ty robisz jedną paczkę, masz powiedzmy 500 różnych produktów, pakujesz to wszystko w jedną paczkę odpowiednio oznaczoną, wysyłasz to do centrum logistycznego i oni robią wszystko za Ciebie. Słuchaj, oczywiście to też nie jest tak, że Amazon to jest aniołek. Amazon też ma dużo rzeczy za paznokciami, niemniej wolę Amazon. I tyle. Powiedziałem Ci teraz o centrach logistycznych i te osoby, które handlują na Allegro teraz mogą sobie myśleć, ojejku, ale to pewnie jest takie trudne, bo Amazon to ja w ogóle słyszałem, że to jest takie trudne i tam w ogóle wprowadzić produkt, zarejestrować się i tak dalej, że to ciężko jest. Słuchaj, w tamtym roku zrobiłem kurs właśnie jak się sprzedaje na Amazon dla początkujących, jak to wszystko rozpocząć i przez 30 dni przeszkoliłem kilkaset osób i po 30 dniach, po pół godziny dziennie takie lekcje zrobiłem. Wszyscy dokładnie wiedzieli, jak to zrobić. Nie jest to wielka filozofia, wystarczy po prostu pewne rzeczy zrobić. Okej, może na Allegro się to łatwiej zakłada, ale to dlatego, że Amazon w tym momencie, na dzień dzisiejszy, jeszcze nie ma przetłumaczonego całego swojego serwisu do wystawiania ofert, ale tak naprawdę jestem pewien, że jak będą chcieć, to mogą to zrobić dosłownie w przeciągu godziny, bo mają 750 000 pracowników i Amazon generuje rocznie 230 miliardów dolarów dochodu, a Allegro, ile Allegro? Koło 1,3 miliarda. 1,3 miliarda i tu masz liczby. To jest różnica między jednym serwisem a drugim. Prowizje są bardzo porównywalne, obsługa klienta jest łatwiejsza, kontakt z ludźmi z Amazona, zobaczymy, jak to będzie, jak będą w Polsce działać, bo trudno w tej chwili powiedzieć, jak to dokładnie będzie działać. Mają oddział w Katowicach, mają oddział w Gdańsku, we Wrocławiu,
Więc jeszcze Ci nie powiem, jak to działa. Jak to będzie potłumaczone, będzie porobione, to wtedy Ci powiem dokładnie, jak to wygląda. Jak handluje się na przykład w Stanach Zjednoczonych, jest ok. Jest ok. Da się dogadać. Są tam osoby do kontaktu, które sprawnie odpowiadają, załatwiają jakieś problemy. A dla porównania na Allegro, jeśli cokolwiek sprzedawałeś, jeszcze jakieś 4 lata temu miałeś problem, nie wiem, coś się wydarzyło, ktoś skopiował Twoje opisy, zdjęcia, chcesz napisać do Allegro, chcesz się poskarżyć. Znowu jest ta pani, która taka przyjazna jest z tego Sejmu, tak? Z tym gestem. Tak to wyglądało u Allegro i no, w Amazonie tego nie ma. I jeszcze jedna ważna rzecz na koniec. Allegro pod kątem sprzedawców. Allegro jest tutaj. Ok, Allegro pozakładało tam parę serwisów, Czechy, Słowacja i tak dalej, ale to im niezbyt funkcjonuje. A jak zaczniesz handlować na Amazonie, to masz dostęp do rynku tutaj, 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 tutaj masz wszędzie dostęp do całej Europy, do Indii, do Australii, do Nowej Zelandii. I trzeba jeszcze sobie wziąć pod uwagę to, że internet się rozrasta, coraz więcej ludzi ma dostęp do internetu. Pan Elon Musk wypuszcza teraz satelity, które mają jeszcze bardziej ułatwić dostęp do internetu, więc liczba osób, które będą korzystać z internetu, zresztą to cały czas widać w statystykach, liczba osób, które korzystają z internetu, będą korzystać, cały czas rośnie i będzie rosnąć, więc jeśli nie masz pomysłu na biznes albo handlujesz tylko tutaj na tym małym czerwonym punkciku, to bierz się za Amazon, zakładaj jeszcze dzisiaj konto. Jest już, w tamtym roku jest uruchomione amazon.pl. Jeśli masz z tym problem, bo nie znasz języka, zawsze możesz to otworzyć w Google Chrome, który automatycznie tłumaczy wszystkie dane i już dzisiaj zakładaj konto i zacznij, już się musisz teraz nauczyć, już jesteś spóźniony w zasadzie, ale lepiej późno niż wcale, zakładaj konto i zaczynaj działać na Amazonie, bo cała reszta tych, którzy handlują na Allegro, dopiero się połapie, jak już Amazon powyświetla reklamy, a Ty już będziesz mieć konto rozwinięte. Jak chcesz pomocy, gdzieś tam w opisie dam link do mojego kursu. Nawet mogę przez 2 tygodnie zrobić jakąś promocję na niego, żeby Cię zachęcić, bo słuchaj, ja i tak wystarczająco dużo zarabiam na Amazonie i to nie chodzi o to, żebym ja zarabiał jakieś tam nie wiadomo jakie pieniądze na kursie, tylko ja nie mogę Ci dać też czegoś w 100% za darmo, bo jak się daje coś w 100% za darmo, to ludzie tego nie szanują. Taka jest niestety smutna prawda. Więc cieszę się, bardzo się cieszę. Naprawdę, jak ja się cieszę, tak, o to mi chodziło. Więc jeśli podzielasz moją radość, to świętujmy. Hej.